Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Opowiesz mi o sobie tak od początku? Od którego początku? Kiedy się urodziłeś? Urodziłem się 30 stycznia 1967 roku we Wrocławiu, w moim rodzinnym mieście. No cóż, moje dzieciństwo przypadało na lata komuny. No, moja rodzina jest, że tak powiem, robotniczo-chłopska. Ze strony mojej mamy rodzina przybyła z Kresów, konkretnie z Drohobecza. Rodzina żydowska, której cudem się udało prawie w całości przetrwać getto i przebywanie poza gettem. Okazało się potem przy bliższym przyjrzeniu się jakby historii, że to był chyba prawdopodobnie pierwszy w ogóle transport repatriacyjny z tego miejsca, z Drohobecza, który wylądował we Wrocławiu. Dokładnie ostatnią stacją było Wrocław-Brochów i tam rozpoczęli swoje nowe życie. Natomiast ze strony mamy to też byli jakby osiedleńcy na Dolnym Śląsku, ale tym razem z Krakowskiego, spod Krakowa rodzina pochodziła, no, która też miała swoje perypetie, trudne przeżycia w ciągu wojny. No, wspomnę tylko, że mój tato urodził się w czasie II wojny światowej, kiedy moja babcia była z nim w ciąży na robotach w Dolnej Austrii. No i jego przyjście na świat też było w dramatycznych okolicznościach. A moja mama szczęśliwie była pierwszym dzieckiem już w rodzinie żydowskiej urodzonym tuż po wojnie w 1946 roku. I oni się spotkali we Wrocławiu? Oni się spotkali we Wrocławiu, tak, w latach 60. i w 1966 roku zawarli związek małżeński. I ten dom, w którym się wychowywałeś, opowiesz coś więcej o nim? Ten dom, w którym się wychowywałem, był domem z jednej strony oczywiście bardzo wspaniałym, opiekuńczym. Był to taki typowy, nazwijmy to, polski dom. Byłem wychowywany absolutnie jakby w kulturze polskiej, w religii katolickiej. Rodzina od strony taty była i do dzisiaj pozostaje silnie katolicka. Kochane ciocie, z którymi mam do dzisiaj kontakt, pozostają takimi fajnymi, bliskimi mi ludźmi. I mama też formalnie wychowywała mnie i mojego brata na katolików, ponieważ no, temat żydowski był w domu tematem tabu. Tak, my praktycznie do dorosłości z bratem moim młodszym o 5 lat nie dowiedzieliśmy się nic na temat przeszłości rodziny, przed wojną, w czasie wojny. Dopiero jakby koniec komunizmu, moja, powiedzmy, duchowa historia poszukiwań właśnie jakiejś drogi życia doprowadziły do tego, że po upadku komuny jakby ten temat stał się tematem, o którym z pewnym poczuciem wolności zaczęto rozmawiać. I mama zaczęła opowiadać historię rodziny i tak dalej. Także ze względu na stronę katolicką rodziny byłem wychowywany na katolika, tak samo jak i brat. No ale to wszystko się zmieniło jakby właśnie na przełomie lat 80. i 90. Najpierw u mnie, a później u brata, a później u mojej mamy. A mama się powstrzymywała przed rozmowami o tym, jakbyś wszedł w jej skórę, w jej głowę. To co ona wtedy myślała? Myślisz, dlaczego tak robiła? No, wszyscy wiemy, że okres komunizmu no, to nie był okres sprzyjający. No, oczywiście rolę odgrywały też pewne względy rodzinne, tak. No, od strony mojej kochanej babci, która mnie w dużej mierze też niańczyła, wychowywała, bo bardzo dużo czasu spędzałem u dziadków pod Wrocławiem, właśnie u nich od strony taty, u moich właśnie cioć, kuzynów. To fantastyczne miejsce, z którym mam fantastyczne wspomnienia z dzieciństwa. No, wychowywała mnie silnie po katolicku i no, żeby jakby dotrzymać kroku, mama też wysłała mnie chociażby na katechizację, tam pierwsza komunia i te rzeczy.
W związku z czym, no, problem, prawda, bycia Żydem, Żydówką w tym czasie, no, był problemem bycia publicznie kimś, tak? Tym bardziej, jeżeli pochodziło się z zasymilowanej rodziny. Moja mama, kiedy, prawda, już przyszła na świat, miała już, bo ich w sumie było 10, było już sporo starszego rodzeństwa. Oni już nie mówili w domu jidysz, prawda, po przeżyciach wojennych, no, kiedy, no, cudem mówię, tylko prawda, jedno z rodzeństwa zmarło w getcie drohobyczskim z głodu w wieku 3 lat. Reszcie udało się przeżyć albo w getcie, albo ukrywając się, prawda, po wsiach, no, w polach u polskiego chłopa, któremu spalono stodołę, musieli stamtąd uciekać. Także nawet Volksdeutschke ich kryła, kiedy jeszcze byli w getcie. Niestety nie udało mi się do tej pory dotrzeć jakby do tego, kto to był, żeby móc, powiedzmy, tą osobę uhonorować. Natomiast asymilacja, decyzja rodzinna o wtopieniu się w tło, rozpoczęcia jakby zupełnie nowego życia w polskiej kulturze, z pewnymi przebłyskami żydowskości, ponieważ mama pamięta, że dziadkowie lubili chodzić chociażby do teatru żydowskiego we Wrocławiu. No i powszechna praktyka, kiedy rodzice nie chcieli, aby dzieci wiedziały, na jaki temat się kłócą, to przechodzili w kłótni na jidysz, prawda? Także, ale mama już była wychowywana jakby w zupełnie polskim duchu. Ale mama wiedziała, że jest Żydówką. Tak, oczywiście. A rodzina Ale oszczędzała nam tego. A rodzina twojego taty, twój tata? Myślę, że się domyślali na różne sposoby, tak. I w momencie, co to bo upadek komunizmu to jedno, ale początek, mówiłeś o swoim rozwoju duchowym. Co było tym impulsem pierwszym? Mama zaczęła mówić, czy ty zacząłeś poszukiwać? Mój tato odegrał, myślę, tutaj bardzo dużą rolę. No, okej. Ja generalnie, ze względu na to, że dosyć wcześnie zacząłem się zastanawiać w życiu nad różnymi rzeczami, już pod koniec szkoły podstawowej, i szukałem odpowiedzi na jakieś podstawowe kwestie egzystencjalne. Był to na przykład buddyzm, były to różnego rodzaju filozofie, między innymi właśnie egzystencjalizm, ale to wszystko mi nie pasowało. No i miałem taki moment w życiu, że się po prostu bardzo zachwyciłem Ewangelią. Tak? Nowy Testament, Biblia, stałem się bardzo zażartym czytelnikiem, studentem Biblii, najpierw przekładów chrześcijańskich. I miałem taki ważny etap w życiu, że w czasie właśnie swoich poszukiwań biblijnych, a tato właśnie w tym czasie też jakby ciekawiły go różnego rodzaju tematy teologiczne, filozoficzne. Na przykład przynosił do domu takie czasopismo, które wtedy było normalnie w kioskach, to jak w ogóle można było literaturę różnych wyznań za komuny, notabene, kupić w zwykłym kiosku, Adwentystów Dnia Siódmego. Tam się na przykład dowiedziałem po raz pierwszy o szabacie, o czymś takim, że wieprzowina jest na cenzurowanym. No i to mnie bardzo zaintrygowało, dlaczego na przykład mamy dekalog biblijny i dekalog katechizmowy, który jednak jest troszeczkę inny. Także zacząłem drążyć te tematy. I spotkałem we Wrocławiu bardzo ciekawą grupę ludzi, przez znajomych, którzy byli taką grupą chrześcijan judaizujących. Jest to grupa wyznaniowa do dzisiaj funkcjonująca. Z niektórymi z nich w dalszym ciągu utrzymuję kontakty przyjacielskie. Oni łączyli właśnie jakby elementy żydowskie z chrześcijańskimi. No i Miałeś wtedy ile lat? 16, 17. Bardzo mnie ta grupa jakby zaintrygowała i zacząłem regularnie jakby bywać, prawda. Oni się zbierali właśnie w szabaty, w soboty. Tam właśnie w zasadzie ja już od tego momentu, od 16 roku życia przestałem na przykład jeść wieprzowinę, właśnie zacząłem obchodzić, nazwijmy to, szabat, ale no, w taki sposób, w jaki oni to interpretowali, tak? W jaki sposób jakby ta praktyka była wypracowana przez tą grupę, ale w tym momencie też wszedłem generalnie w bardzo szerokie środowisko protestanckie, nazwijmy to, oraz tak zwanych badaczy, łącznie z tak zwanymi świadkami. Prowadziłem miliony rozmów, dyskusji,
ale jednocześnie w grupie właśnie szczególnie młodych ludzi, w tej grupie, z którą byłem związany, wykształciło się grono takich młodych właśnie zapaleńców i naprawdę prowadziliśmy, jak na tamte czasy, wydaje mi się, bardzo głębokie, z wszelkimi dostępnymi źródłami, o które było trudno, internetu też wtedy nie było, baz danych, ale bardzo, bardzo pogłębione badania teologiczne i historyczne na temat pierwotnego chrześcijaństwa. Bardzo nas zaczęło intrygować, jak to było na początku. No i wyprowadzaliśmy coraz więcej i więcej konkluzji, które jakby wniosek dla nas był taki, że Nowy Testament staje się, nazwijmy to, coraz bardziej inkompatybilny z tym, co jest nazywane Starym Testamentem. Tak? No i doszło do krytycznego momentu, że nasze przekonania, właśnie idące coraz bardziej w stronę judaizmu, przestały być zgodne z przekonaniami grupy. Stworzyliśmy troszeczkę jakby osobną grupę, która zaczęła się osobno gromadzić. I wtedy doszło do pewnych przełomowych teologicznych jakby decyzji, że nie możemy jakby, przede wszystkim oczywiście kwestia teologii związanej ze znaczeniem śmierci Jezusa, że to nie jest to, o co chodzi w Biblii. Wziąłeś udział w schizmie. No to mini schizmie, nazwijmy to naprawdę dotyczyło bardzo wąskiej grupy ludzi, ale po prostu jakby wnioski były i historyczne, i teologiczne absolutnie dla nas miażdżące, że nie da się tego pogodzić, judaizmu z chrześcijaństwem i że właściwszą drogą przynajmniej jest judaizm. No i po pewnym czasie powiedzieliśmy sobie, no nie, słuchajcie, dosyć ściemniania, trzeba poszukać lokalnych Żydów, lokalnej synagogi. To jest to miejsce, skoro tak myślimy, tak wierzymy. Odrzuciliśmy chrześcijaństwo. No i tak pod koniec lat 80. właśnie dołączyliśmy do synagogi wrocławskiej. Wtedy zaczęła też działać Fundacja Laudera w Polsce. Poznaliśmy Michaela Szudricha, który był dyrektorem fundacji. On nas zaopatrzył jeszcze w dodatkową literaturę. Błogosławieństwem było to, że wtedy w Polsce, we Wrocławiu zaczął działać Jurek Kichler, który był naszym takim pierwszym mentorem, patronem, który się nami też tak zaopiekował. I on miał chyba w tamtym czasie najbardziej imponującą bibliotekę żydowską, którą przywiózł ze Stanów. On przywiózł kilka tysięcy książek. Było w czym wybierać i z czego się uczyć. Niezwykle nam to pomogło. To były książki po angielsku? Po angielsku, tak. No, amerykańskie głównie, tak. Bardzo nam to pomogło. I Michael też zaczął dostarczać nam pierwszą literaturę. No ja wtedy zacząłem mówić o konwersji, bo ja jeszcze nic nie wiedziałem. Znaczy mimo tej całej twojej drogi, która ewidentnie zmierzała ku judaizmowi, Tak. i twoja mama o tym wiedziała Tak. i Czekała. czekała. Moja mama czekała jakby z tą informacją, tak. Ale kiedy zobaczyła, że to jest na poważnie, że to nie jest jakaś moda, że to nie jest jakieś fiu-bździu, tylko że ja staję się jestem konsekwentny i podejmuję dalsze kroki, na przykład w stronę świąt żydowskich, no czasami tak mówię, że to w zasadzie to była jak anegdota, bo ona jakby obierając ziemniaki mówi, no dobra, no to słuchaj, prawdziwe nasze nazwisko rodzinne to jest Benstein, tak, masz ciocię Żydówki w Stanach i tak dalej, i tak dalej. Przychodziły pewne zdjęcia od cioci, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie były pewne uroczystości rodzinne, gdzie panowie mieli jakieś dziwne czapeczki na głowach, ale nic mi mama na ten temat jakby nie wyjaśniała jeszcze wtedy w latach 70. czy 80., tak. Bo jej starsza siostra już wyjechała do Stanów, bo przyjechał po nią ocalony Żyd z Kutna, mój wujek Abram, żeby sobie wziąć dobrą gospodarną żonę z Polski, bo on Amerykanki nie chciał, bo okazało się, że to moja ciocia i tak dalej. Potem druga ciocia, tak, pojechała do Stanów, uciekając jakby przed stanem wojennym. No, różne historie się działy, no ale jakby o pełniejszej historii dowiedzieliśmy się od mojej mamy, tak właśnie 91 rok. Mój brat również. A rozmawialiście z nią o tym, dlaczego nie wiedzieliście tego wcześniej? Nie, ponieważ domyślaliśmy się dlaczego. No, była jeszcze sytuacja, prawda, różne, chodziło też o to, że cały czas była rodzina, prawda, taty katolicka i tak dalej.
Nie chcieliśmy jakby sprawiać wrażenia, że jest z naszej strony jakaś pretensja czy jakaś presja. Tak? Doskonale zdawaliśmy sobie już sprawę z uwarunkowań z okresu komunizmu, no i z tego, jakie ona sama odebrała wychowanie i że nic nie wiedziała sama od swoich rodziców, że temat zagłady, temat życia rodzinnego, żydowskiego, przedwojennego nie istniał. Po prostu dziadkowie odcięli ten temat, żeby niejako nie obciążać dzieci. Tak? No, dzieci niestety też czasami cierpiały, bo jednak wiemy, że religia była, prawda, w latach 50., 60. w szkołach, na które dziadkowie nie zezwolili. Że moja mama i inne rodzeństwo chodziło, za co obrywali na przykład kamieniami, tak, od innych. Czyli wiedzieli, że są tymi innymi, ale to tego typu sytuacje, a nie jakieś aktywne, publiczne bycie Żydami. Tak. Twój brat też poszedł tą drogą? Mój brat poszedł tą drogą i to poszedł o wiele szybciej i o wiele jakby mocniej niż ja, bo jak mówię, ja dojrzewałem latami do tej decyzji, jakby dojście do judaizmu było moją ścieżką duchową, a potem dopiero dowiedziałem się, że jestem Żydem. U mojego brata była niesamowita sytuacja, no bo on niestety w związku z początkami bardzo brutalnego kapitalizmu był uczniem w bardzo dobrej technicznej szkole, już pracował, ale przyjechała zachodnia firma, przejęła zakład pracy, przejęła szkołę, wywiesiła listę 1/10 uczniów, którzy do tej pory tam chodzili, których oni sobie wytypowali, że mogą zostać, a reszta do widzenia. Niestety na tej liście mój brat się nie znalazł. No i zaczął dramatycznie szukać pracy. Jak wiemy, początek lat 90. był straszny, jeżeli chodzi o pracę. A był młodym człowiekiem. No miał te 18-19 lat. No i w końcu po różnych dorywczych pracach no był bardzo, bardzo zrezygnowany. No ale wtedy Jurek właśnie Kichler pozyskał pieniądze na wygrodzenie cmentarza żydowskiego we Wrocławiu, czynnego na Lotniczej. No i ja mu powiedziałem, słuchaj, robota jak robota, bo on temat żydowski jakby w ogóle nie chciał dotykać. No okej, ty jesteś Żydem, ja nie. A ja mówię sobie, robota jak robota, tak? Zrobisz swoje, dostaniesz pieniądze i wrócisz do domu. No dobra. No ale pracował z innym przyjacielem z tej grupy właśnie, który też przeszedł na judaizm. Notabene on jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, jest Hasydem. Jest bardzo ciekawa jego też osobista historia. I mój brat jednak pracował przy tych blokach, które grodziły cmentarz, ale zerkając w tył, właśnie pyta się Matysa, słuchaj, a co jest tu napisane, pokazując na macewę? A co to znaczy? No, A czyli on dostał robotę, żeby wygradzać cmentarz myślałem, że żydowski zaczął pracować na Lotniczej. Ale intrygowały go jednak, co na tych macewach, co on ogradza. co on ogradza. I Matys mu spokojnie, bez, że tak powiem, presji zaczął te rzeczy wyjaśniać. No i doprowadziło to do tego, że po kilku miesiącach mój brat wylądował w pierwszej jeszywie w Izraelu. Po prostu zdecydował się, że absolutnie judaizm i tak dalej, ale postanowił wiedzieć więcej, zdobyć to wykształcenie religijne w jeszywie. Próbował w Izraelu, w różnych miejscach, myślał, że tam już zostanie, ale jednak się nie zaadaptował. Wracał do Polski, przyjeżdżał do nas do Warszawy. Tutaj próbował też pracować, ale wtedy już właśnie Matys był pierwszą osobą, która z rodziną wyjechała do Stanów, do ortodoksyjnej dzielnicy Borough Park w Nowym Jorku. Matys tam już się jakby zagospodarował, ściągnął rodzinę, no i zaprosił mojego brata. Słuchaj, spróbuj tutaj. Jak mój brat wylądował tam, zakochał się po prostu w tym miejscu. To jest mój świat, to jest moje życie. I jest już obywatelem amerykańskim z rodziną żydowską, tam na miejscu od wielu, wielu lat. Także u niego ten proces był cik-czak w porównaniu z moim. Jest absolutnie Haredi, bo on tego chciał. Tak jak tej infrastruktury, tego środowiska, prawda, mu tutaj w Polsce brakowało. W związku z tym najpierw próbował w Izraelu, no i wylądował w Stanach i czuje się tam absolutnie u siebie. Czyli żyje w ortodoksyjnym Żyje w żydowskim ortodoksyjnej, świecie. absolutnie świecie, tak. Także jest fajnie. Czym to było dla waszej mamy?
Początkowo dziwne i trudne, ale mama była trzecia pociągnięta. Aha. W tej chwili nasza mama jest związana z gminą żydowską we Wrocławiu. Przez długie lata piastowała tam funkcję szefowej klubu seniora, jest bardzo aktywna. No w tej chwili trochę choruje, musiała wycofać jakby swoją aktywność, ale cały czas. Teraz będzie na sederach, bardzo żałuję, bo co roku przyjeżdżała do nas na Pesach, a w tym roku z powodu stanu zdrowia zostaje we Wrocławiu, będzie na sederach w gminie. Żyje tam razem ze społecznością i w społeczności, także bardzo nas to cieszy. Mhm. A tata? Tata nie żyje niestety, tata ciężko chorował i już dawno temu odszedł. Ty przyniosłeś swoje życie do Warszawy, Tak, a jeszcze skończyliśmy, miałeś 16-17 lat. tak. Przechodzisz ten intensywny kurs religijny, ciekawy bardzo, od buddyzmu po judaizm. Kurs poszukiwawczy, tak. Że wiele osób z naszego pokolenia tą drogą chadzało. Mhm. No. I zdajesz maturę we Wrocławiu? Zdaję maturę we Wrocławiu, notabene jako humanista, że było śmiesznie w liceum matematyczno-fizycznym, ale jakoś się udało. Potem studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które tam zakończyłem. No oczywiście praca magisterska w temacie, zająłem się stosunkami religijnymi w XVI wieku w dawnej Rzeczpospolitej. Zająłem się oczywiście polskim antytrynitaryzmem, czyli coś pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem. Bardzo ciekawy okres w rozwoju braci polskich, gdzie wyłoniła się pewna grupa judaizantów, którzy stanowili pewien pomost między tymi dwoma światami. Także, no i we Wrocławiu stała się bardzo właśnie fajna rzecz, bo jak już tam byłem zaangażowany w życie społeczności, byłem tam pracownikiem w zasadzie Fundacji Laudera we Wrocławiu, jako lektor, organizator różnych wydarzeń, pan od muzyki i tak dalej, i tak dalej. I tam już fajni starzy dziadkowie z minianu lokalnego już nas zaakceptowali, bo na początku patrzyli na nas jak na meszugas i jakby patrzyli przez nas, a nie na nas, ale po kilku latach pełna akceptacja i fajnie nam się tam z nimi współdziałało. W 1994 roku na Pesach do Wrocławia przyjechała Helis Lieberman ze swoim mężem i weszliśmy szybko w kontakt, znaleźliśmy szybko wspólny język i powiedziała mi, że przyjechała tutaj z misją też od fundacji, bo będzie zakładana szkoła żydowska w Warszawie. A ja akurat kończyłem studia. No i kiedy powiedziałem właśnie o swoich doświadczeniach pedagogicznych, zaangażowaniu w te różne sprawy, to zaproponowała mi przenosiny do Warszawy, czy nie chciałbym właśnie zacząć pracę. No, dla mnie to było jak oczywiście manna z nieba. Akurat kończyłem studia, wiadomo, jak mówię, jak z pracą. Jeszcze właśnie w takim charakterze, w charakterze takiego nauczyciela. No i zaczęliśmy tę naszą właśnie szkołę Lauder-Morasza w pierwszym miejscu na Wilanowie. Także od 1994 roku zaczyna się mój rozdział warszawski. Tak? No i tam przepracowałem 14 lat. Oczywiście też angażując się w szeroko rozumiane środowisko żydowskie. Od tego czasu robiąc bardzo różne rzeczy, bardzo różne projekty, ale głównie szkoła. Także od bycia nauczycielem, bo skończyłem też w Warszawie, żeby mieć podstawę, kwalifikacje, studia podyplomowe edukacji początkowej, bo zaczęliśmy oczywiście od pierwszej klasy i wzwyż. No, przez 14 lat właśnie byłem nauczycielem, tak zwanym panem od kultury żydowskiej, historii żydowskiej. Te rzeczy trzeba było absolutnie wymyślać od podstaw, tworzyć programy, potem podręczniki, prawda. Znaczy wymyślać, jak tego uczyć. Trzeba tak? było wymyślać, jak tego uczyć, no bo nie można było wprost aplikować nawet najlepsze rozwiązania amerykańskie czy izraelskie. Tak? Musieli, tym bardziej, że spotkaliśmy się z bardzo różnymi dziećmi, które niektóre coś wiedziały, inne nic nie wiedziały. Szkoła również musiała znaleźć modus vivendi, ponieważ jeżeli były tak zwane wolne miejsca,
Nasza polityka była taka, że jeżeli są wolne miejsca i są rodzice polscy, którzy identyfikują się z ideologią szkoły, z filozofią szkoły, to proszę bardzo. A co to była ta filozofia szkoły? Nie pytam się, co oni musieli zadeklarować, ale jakiego rodzaju otwartości szukaliście? No, szukaliśmy otwartości takiej, że nie ma dla nich żadnego problemu z tym, że szkoła jest oczywiście zamknięta we wszystkie soboty, że kuchnia jest koszerna od samego początku, że szkoła uroczyście obchodzi święta żydowskie, że prawda, w dni świąt żydowskich no, robimy różne rzeczy, w które też te dzieci nieżydowskie są angażowane. Szkoła oczywiście nie była religijna od samego początku, ale była to szkoła, która miała stwarzać komfortowe środowisko, jak tylko możliwe, dla wszystkich dzieci żydowskich przede wszystkim. Tak, ona miała być wreszcie po tylu latach, tak, bo ostatnią szkołę podstawową żydowską zamknięto w 1969 roku. To wreszcie, jak mamy tą nową szkołę żydowską, no to każde dziecko żydowskie ma prawo znaleźć w niej swój komfort. I to jest priorytet. A reszta to dodatki. Tak? No i tym się kierowaliśmy. I przyjęliśmy pewne jakby podstawowe zasady nadające tej szkole no, tą żydowską tożsamość, właśnie jak celebrowanie szabatów, świąt i koszer. Tak, to była ta podstawa. No i poszło dalej. Co było najtrudniejsze w tym? No, znalezienie tego modus vivendi i tych rozwiązań edukacyjnych, to cały czas, przynajmniej przez pierwsze lata, to było eksperymentowanie na żywym organizmie. Inaczej się nie dało. Tak. Jak gdzieś tam spotykało się opór, no to wiadomo, trzeba było szukać inaczej. No, ale to z jednej strony bardzo było trudne momentami, a z drugiej strony, kiedy się tym zajmowałem, dawało niesamowitą satysfakcję. Nie ukrywam, że mimo wszystkich błędów i wypaczeń, których na pewno było sporo w tym czasie, mam niezwykłą satysfakcję, że współtworzyłem tę szkołę i nadawałem jakieś tam oblicze programowe i no, odszedłem stamtąd jakby w randze wicedyrektora jakby do spraw żydowskich i z bardzo dużymi właśnie jakby z zasobami, tak, materiałami, scenariuszami, podręcznikami w końcu po latach, tak, do historii żydowskiej. I kiedy no, zdecydowałem się przejść do muzeum, to nie robiłem dlatego, że miałem czegoś dość, tylko dlatego, że miałem satysfakcję, że już zrobiłem sporo w danym miejscu i mogę przejść do innego ciekawego projektu. Jeszcze zanim pójdziemy dalej, tak rzecz mnie ciekawi, bo jeśli chodzi o uczniów, rozumiem, że byli uczniowie żydowscy, jeśli zostawały wolne miejsca, rodzice byli otwarci, Tak. Te dzieci były zapraszane. A jak było z kadrą? Troszeczkę musieliśmy polegać na początku na poleceniach, rekomendacjach. Tak? Nie chcieliśmy robić takiego wolnego naboru, który daje czasami trudne rezultaty na początek. W związku z tym, oczywiście ci pierwsi nauczyciele było kilka podstawowych osób, o których wiadomo było, że są bardzo silnie związani ze społecznością żydowską, że robią różne ciekawe rzeczy, potrafią pracować z dziećmi, już coś robili, tak. Monika Krajewska, Ethel Szyc, tak. To była ta nasza pierwsza podstawowa kadra, która po prostu nadawała właśnie tej szkole jakiś tam charakter. Oczywiście absolutnie do czasu, aż co do dzisiaj żałujemy, zakończyła pracę Helis Lieberman, to była główna siła. Helis ze swoją energią, dynamiką, otwartością, życzliwością do rodziców, dzieci, wszystkie dzieci od samego początku zawsze umiała po imieniu nazwać, zagadać. To tworzenie nie tyle szkoły, ale wspólnoty, tak? Ja nie zapomnę nasz pierwszy wspólny seder właśnie. Notabene zbliżamy się wielkimi krokami. W tej sali kominkowej naszej tam na Wilanowie.
no to po prostu tam lały się łzy. Po prostu była tak cudowna atmosfera. W zasadzie, no bo to była w pierwszym roku była tylko pierwsza klasa, 18 pierwszych dzieciaków. No to my się czuliśmy jak takie mamy, taty, ciocie, wujki, taka rodzina rozszerzona. Tak. Potem zaczęło się już skokowo. 3 klasy w następnym roku, potem 5. No, myślę, że to są miary jakiegoś sukcesu. Tak. Szkoła zaczęła mieć jakiś tam rezonować, że robimy o co chodzi, to o co chodzi, tak. No ale ten pierwszy rok oczywiście zawsze będzie najbardziej taki nostalgiczny i romantyczny, ale też trudny, nie da się ukryć. Ale Helis, myślę, że ona była tą główną siłą napędową, miała wyczucie co do ludzi też, tak. Niektórzy ludzie się sprawdzali, inni ludzie się nie sprawdzali. No mamy no, powiem anegdotę, jak czasami ludzi żeśmy pozyskiwali, no, kiedy już przyszła 4. klasa i matematyka była osobnym przedmiotem, musieliśmy zatrudnić osobną matematyczkę. No to cały czas były lata 90. Ona przyszła do nas ze szkoły katolickiej, która no, niezbyt chętnie odnosiła się może do tematu żydowskiego. No i miała cały czas kontakty. Ale ona czy ta szkoła? Znaczy szkoła odnosiła się, a nauczycielka absolutnie była otwarta, no inaczej by nie przyszła. No i Ewa, tylko poprzestane na jej imieniu, miała cały czas spotkania, była tam zapraszana. No i gdzieś tam na Radzie Pedagogicznej opowiedziała nam wydarzenie. Wkrótce po tym, jak rozpoczęła pracę, co właśnie się dowiedziała od swoich dawnych kolegów i koleżanek z tej szkoły. Ewa, gdzie ty teraz pracujesz? No, w szkole żydowskiej. Na sali zapadła cisza, ale jeden kolega wybrnął, powiedział: przy takim bezrobociu to nie wstyd. Okej. No, także mieliśmy i tego typu sytuacje. Ze strony państwa było pełne wsparcie. Pamiętam, kuratorium naprawdę chciało się pewnie też wykazać, że no, po upadku komunizmu państwo jest takie otwarte i pomocnicze też dla szkół mniejszościowych, chociaż wtedy jeszcze nie mieliśmy statusu szkoły mniejszościowej, ale status szkoły prywatnej z uprawnieniami szkoły publicznej. Tak to się prawnie nazywało. Ale pani kuratorka, ministerstwo naprawdę jakby uchylały nam nieba, tak, żeby te sprawy formalne były zawsze pozałatwiane i tak dalej, i tak dalej. Także no, bardzo ciekawe to było. Powiedz, miałeś wtedy takie poczucie, że to jest jakaś kontynuacja czegoś, co zostało przerwane, że się w coś wpisujecie, czy że to jest coś nowego? Jak to w twojej głowie wtedy wyglądało? Wiesz co, no jednak mieliśmy świadomość tego, że jest to coś nowego przede wszystkim. Mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. My sami jesteśmy nowi. Tak? Ja nie mogę powiedzieć z czystym sumieniem, nie wiem, nawiązuję do tradycji, prawda, szkół żydowskich przedwojennych, czy nawet powojennych przed 68-69 rokiem. No nie. Nie możemy wziąć po prostu tych podręczników, które były używane w tych szkołach, tak, w latach 50., 60. No niestety to już jest historia. No jednak po upadku komunizmu mieliśmy do czynienia ze zdecydowanie inną sytuacją. Życie żydowskie w Polsce oczywiście zaczęło być formatowane no, wedle wzorców, które też przychodziły z zewnątrz, tak, amerykańskich przede wszystkim, tak, Fundacja Laudera, obozy, kluby młodzieżowe, tak. No te żydowskie wzorce przestały być jakby aktualne. No potem przyszło JCC, tak, no cały czas te amerykańskie wzorce jednak, przynajmniej w diasporze, tak, modelują nam to życie i troszeczkę poszliśmy tym amerykańskim wzorcem, chcąc, nie chcąc. To jest taki wzorzec społecznościowy, prawda? Z jednej strony społecznościowy, ale też edukacyjny. Ja na przykład, no po prostu, jeżeli chodzi o materiały edukacyjne, które oczywiście tłumaczyłem, adaptowałem, no to wszystko było ze Stanów, tak? Podręczniki do historii żydowskiej i tak dalej. No dużym problemem od samego początku był hebrajski. No, wybraliśmy oczywiście hebrajski jako ta współczesna lingua franca Żydów, tak, no jednak hebrajski jest z jednej strony oczywiście klasyczną podstawą kultury i religii żydowskiej, ale z drugiej strony no, jest dzisiaj tym językiem, który jest ważny dla Żydów wszędzie,
w odróżnieniu od jidysz, który jest ważny już nie wszędzie. Niestety. To był bardzo duży problem i cały czas Polska, ale myślę też generalnie obszary postholokaustowe mają chyba problem z tym, żeby mieć odpowiednią kadrę, stałą kadrę do nauczania języka hebrajskiego na odpowiednim poziomie i z uzyskiwaniem odpowiednich rezultatów. Myślę, że cały czas się z tym zmagamy, z tego co mi wiadomo. I myślę, że w tych 14 latach, które przepracowałem w Lauderze, to jest jeden z naszych słabych punktów, jeżeli chodzi o hebrajski. No ale próbowaliśmy jak potrafiliśmy. Zanim pójdziemy dalej z Twoją pracą, powiedz coś o życiu rodzinnym swoim. Wolę, jak to pięknie powiedziała pani piosenkarka Edyta Gebert, kiedy ktoś ją zapytał, nic pani nie mówi o swoim życiu prywatnym, bo proszę pana, moje życie prywatne jest za przeproszeniem prywatne. Moja żona szczególnie jest osobą skrytą, wolę tutaj nie robić żadnych wynurzeń. Mogę powiedzieć tylko, że staramy się żyć normalnym, zwykłym życiem. Nie uważamy się za ortodoksów, wolimy raczej powiedzmy określenie tradycjonaliści. Tak. Ale to znaczy, że prowadzimy żydowski religijny, koszerny dom, który stara się być otwarty, gościnny i oczywiście także no. Braliście ślub pod chupą? Braliśmy ślub pod chupą, tak. Braliśmy ślub pod chupą. Poznałem żonę w tej grupie, o której mówiłem. I tam braliśmy jakby pierwszy na ślub, no ale kiedy właśnie po odbyciu tej wspólnej ścieżki duchowej też zdecydowaliśmy się, że no, trzeba jednak dopełnić sprawę, bo jakby z punktu widzenia judaizmu no, nie jesteśmy jeszcze małżeństwem. Także była chupa w nożykach i to podwójna, bo to było niesamowite. Też z przyjaciółmi się umówiliśmy, którzy byli inną parą tego samego dnia, czyli były 2 chupy w nożykach. Także wielki, wspaniały dzień. Mazal tov. Dziękuję bardzo. A mogę powiedzieć, że uważam się za niezwykłego szczęśliwca, jeśli chodzi o moją żonę. Na 36 lat już mija bycia razem. Jestem przeszczęśliwy. Mam nadzieję, że ona też jest choć trochę zadowolona. Trzymajmy się tego. Trzymajmy się tego. I potem po tych 14 latach przechodzisz do muzeum. Tak. I co cię tu przyciągnęło? Powiedz? No powiem tak, już pewne poczucie spełnienia i satysfakcji z pracy w szkole. Nie ukrywam, że pewnie też ważnym elementem tego, że pomyślałem o innej opcji, było jednak odejście Helis. Moim zdaniem niepotrzebne zupełnie. Ze szkoły. Tak, ze szkodą dla szkoły. W tamtym momencie mówię konkretnie, w tamtych okolicznościach. No i oczywiście muzeum, że tak powiem, wyszło na powierzchnię już jako coraz bardziej stający się poważnym projekt. To był rok powiedzmy 2007, 2008. Wtedy już było chociażby wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przyszłego budynku. Tak, już stała ta instalacja Ochel, nie wiem czy pamiętasz. No więc właśnie. I też muzeum, no, moi kochani koledzy i koleżanki, z którymi do dzisiaj z niektórymi pracuję, zwracali się też do szkoły z prośbą o pewne konsultacje. Pomyśleli też już o jakimś programie edukacyjnym, jak, co, prawda, jakie są oczekiwania naszym zdaniem, tak. Także były rozmowy i konsultacje. Ja zapraszałem, pamiętam chociażby Renatę Piątkowską na nasze tak zwane szabat time'y, co piątkowe, tak, prawda, przy śniadaniach. Takie, prawda, nasze mini szabaty szkolne, żeby Renata opowiedziała o planach związanych z muzeum i tak dalej. Czy już pewne kontakty istniały, no a z czasem mnie muzeum zainteresował jako po prostu projekt, z którym ewentualnie chciałbym też współpracować. Ogłoszono, się okazało w tym czasie, konkurs na kierownika Centrum Edukacyjnego, który jak się okazało wygrałem. No i tak od 2008 roku. Najpierw byłem pierwszym szefem działu edukacji, potem pełniłem różne funkcje, a obecnie jestem tak zwanym głównym specjalistą
do spraw judaistyki i metodyki. To jest misja? Co ty robisz? To jest misja. A powiesz coś o tym? Nazwiesz to? To jest misja, ponieważ no generalnie bycie nauczycielem, praca z ludźmi, a szczególnie z młodzieżą, z dziećmi, to nie jest zwykła praca. To jest misja. I w ogóle wszystkie zawody, w których podstawą jest relacja z innym człowiekiem, są misją. Nieważne, czy jesteś rabinem, czy jesteś właśnie księdzem, czy jesteś pracownikiem socjalnym, czy właśnie nauczycielem, przedszkolanką. Musisz chcieć coś więcej od siebie i musisz tych ludzi bardziej lubić i chcieć być z nimi, niż to może zwykle bywa. Ale ta misja polega na edukowaniu Żydów, czy na edukowaniu w ogóle ludzi? I to, w zależności o czym mowa, tak? Z kim pracujemy i z jakimi treściami pracujemy, tak? Jakie przyświecają nam w danym momencie cele, prawda, poznawcze, wychowawcze i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy od kontekstu, tak? Ale podstawą i początkiem jest relacja, tak? Od tego zaczyna się cała sprawa. Jakbyś miał powiedzieć, jak wam idzie z tą edukacją dzisiaj, to co byś powiedział? Jeżeli mówisz o edukacji muzealnej, no uważam, że tworzymy tutaj fantastyczny zespół ludzi. I mówię to nie po to, żeby robić tej PR muzeum, ale ponieważ no, jako człowiek, który już zjadł zęby w edukacji tej tak zwanej formalnej, nieformalnej, brałem udział, no bo byłem nauczycielem i pełniłem różne funkcje edukacyjne no, wszędzie, tak? Bo jestem też i wykładowcą akademickim i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu ten zestaw ludzi, który muzeum zgromadziło, no jest po prostu dream teamem. I nie ukrywam, że to jest jeden z najważniejszych czynników, dzięki którym z radością biegnę tu do pracy. Tak? Muzeum nie jest instytucją idealną. Jest w tej chwili już olbrzymim prawda, organizmem. No, już kilkuset ludzi, prawie 200 ludzi tu pracuje, a jeszcze podwykonawcy, współpracownicy. To jest po prostu armia i są bardzo różne problemy, duże i większe, ale po prostu to najbliższa grupa, ten kokon cudowny, który mnie otacza, powoduje, że naprawdę myślę, że jakość tej pracy i nasza jakby elastyczność, życzliwość, stałe nastawienie właśnie na podnoszenie kwalifikacji, umiejętności, pomocniczość, no naprawdę no w najlepszych latach Laudera, tak powiem, te rzeczy odczuwałem, tak jak odczuwam teraz tutaj w muzeum. Jak myślisz, jaki wpływ ma wasza działalność na Polskę? Nie mam bladego pojęcia, tak, no, będąc tutaj w pudełku, jakby nie potrafię ogarnąć i ocenić tej skali. Niech to oceniają i ogarniają ludzie, którzy się nam przyglądają z zewnątrz, tak, ale podobno opinie są dobre, a nawet i bardzo dobre. No, z ewaluacji, które staramy się zgarniać po każdych praktycznie zajęciach, no, wynikałoby, że ludzie są zadowoleni i bardzo zadowoleni i często tutaj wracają, tak? Korzystając z naszej oferty, którą też oczywiście staramy się cały czas zmieniać, urozmaicać, weryfikować i tak dalej, i tak dalej. A twój osobisty cel tej edukacji to by było co? Mój osobisty cel tej edukacji to jest dobre pytanie. Ja chcę mieć poczucie, że ja też się przede wszystkim jednak stale gdzieś tam rozwijam, że czegoś się cały czas uczę i sam, i właśnie i od swoich prawda, odbiorców, i od ludzi właśnie, z którymi współpracuję. I staram się to przekładać na jakość swojej pracy i jakość swojej relacji, tak, właśnie z ludźmi, dla których pracuję.
tak? Także tak bym nazwał. To jest taka relacja zwrotna. Ja chcę mieć przede wszystkim poczucie jakby rozwijania się, ale jednocześnie chcę oczywiście, i muzeum mi to daje, bardzo duże poczucie sprawczości i autonomii. Tak, to jest niesamowite. Nikt nam się tutaj naprawdę nie wtrąca. Naprawdę nikt nam się nie wtrąca. Nie weryfikuje tego, co robimy. W związku z tym myślę, że dlatego też taka kreatywność tutaj jest w załodze, bo jest poczucie, że nikt nas tutaj, że tak powiem, nie tłamsi. Także tak. I to poczucie właśnie sprawczości i swoboda do kreacji, myślę, przekłada się na to, że mam poczucie, że mogę dawać i daję coraz więcej i lepiej innym. Tak? A jak ci się żyje w Polsce jako religijnemu Żydowi? Powiem tak. Są zjawiska oczywiście, które nas w ostatnich latach coraz bardziej może niepokoją, chociaż począwszy od sceny politycznej, że w zasadzie już do mainstreamu przenikają partie, które są jawnie antysemickie. No i to jest dosyć przerażająca wizja, którą oczywiście odpychamy, ale okazuje się, że to wcale nie jest takie niemożliwe, że nie wiem, przyszłym premierem, przyszłym ministrem edukacji, kultury będzie osoba, która po prostu na przykład chce, i mówi już dzisiaj o tym otwarcie, że trzeba wyrzucić Żydów z Polski albo na przykład zamknąć takie instytucje jak Polin. Tak? I jest to dosyć przerażające. Czyli tutaj mówimy o polityce. Z drugiej strony, znaczy mnie jako Żydowi jest bardzo dobrze w Polsce, w tym sensie, że uważam, że to jest moje miejsce, ja się tu czuję, że jestem u siebie, nie myślę o żadnej emigracji, nie myślę o Alii. Cieszę się, że mój brat znalazł swoje miejsce w Stanach, cieszę się, że inni moi przyjaciele, znajomi znaleźli swoje miejsce w Izraelu, chociaż Izrael staje się dla mnie coraz bardziej problematycznym miejscem dla Żydów. Problematycznym w sensie? Politycznym. Uważam, że Izrael wszedł w tej chwili, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, a nawet miesiącu, na bardzo, bardzo niedobrą ścieżkę. W każdym razie dla mnie Polska jest miejscem jednak cały czas dobrym dla Żydów, gdzie jeszcze wiele możemy zdziałać, wiele jest do zrobienia, ale martwi mnie kondycja społeczności żydowskiej, martwi mnie sposób wyłaniania liderów i funkcjonowanie liderów tej społeczności. Jest dużo rzeczy, jak to się mówi, there is always room for improvement. Jest dużo rzeczy, które należałoby zmienić, poprawić, a które ciągną się już latami. Jest to za długo, moim zdaniem. Ja rozumiem, że ta społeczność musiała przejść pewien proces, po pierwsze, jakby skrzyknięcia się na samym początku, tak, policzenia, ilu nas w ogóle jest, tak, w tym środowisku po upadku komuny, tak, i pewne, prawda, no, eksperymentowanie na samym początku, tak, spróbujmy tego, pewna niestabilność organizacyjno-instytucjonalna, że powstawały jakieś instytucje, organizacje, potem padały. Zawsze tak jest i musi być na początku, tak? Jeżeli jakaś społeczność próbuje stanąć na nogi, no to muszą być jakieś, no daj Boże, sukcesy, ale też musi być wiele porażek. Ale mija już, dziękować Bogu, ile? 30, tak? 6, no już niedługo będzie 40 lat, czyli w zasadzie 2 pokolenia, a my często tkwimy cały czas w bardzo podstawowych błędach i problemach. I to mnie martwi. Jeżeli myślę o jakiejś dłuższej perspektywie, brakuje mi myślenia długodystansowego o tym, co tutaj ma się dziać, jakiej społeczności pragniemy. No i nie ukrywam, że z mojego punktu widzenia bycie Żydem to znaczy mieć pewien system wartości. Tak, dla mnie to nie jest tyle grupa etniczna, ale to jest grupa, która podziela właśnie pewien system wartości i nimi się kieruje. Tak? Chociaż zdaję sobie w pełni sprawę i respektuję, że na współczesne tożsamości Żydów, w tym Żydów polskich, składa się bardzo wiele różnych elementów w różnych proporcjach.
Dla mnie najważniejszy jest właśnie ten, mówiąc o wartościach, tak? Bo wydaje mi się, że to jest ten podstawowy klej, który kleił Żydów przez te długie wieki i myślę, że będzie jeszcze dalej kleił, tak? Także martwię się trochę o przyszłość Żydów w Polsce, nie z powodu przede wszystkim problemów, które mają przyjść z zewnątrz, ale z powodu problemów, które cały czas tkwią wewnątrz. Coś bym wolał optymistyczniejszego na koniec. To znaczy, moje oczy już dosyć długo oglądają świat i no nie chcę jakby kończyć bajką czy wydumanym optymizmem. Po prostu zobaczymy, jak będzie. Znaczy, jestem optymistą. Jeśli chce się być Żydem, to trzeba być optymistą. Dzięki, Piotrze, bardzo. Ja Ci również bardzo dziękuję.